Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny taki temacik, mianowicie ostatnio mieliśmy okazję podziwiać zorzę polarną tutaj u nas w kraju, też i w innych krajach była widoczna. No i to się zdarza coraz częściej, ponieważ już coraz częściej występują te zorze polarne i bardzo wielu ludzi się tutaj z tego bardzo cieszyło, podziwiali, jakie to piękne, te kolory i tak dalej. Chociaż ostatnim czasem była ta zorza polarna czerwona. Tak jest, była czerwona. Jak wiemy, to jest zjawisko, które zawsze występuje wokoło biegunów Ziemi. Praktycznie zawsze tam występowało i zawsze miało kolor taki zielony i tak dalej. Czerwony zdarzał się bardzo rzadko i występował tylko i wyłącznie wtedy, kiedy te burze słoneczne, czyli to tam wszystko, co z tego słońca leci tutaj w stronę nas, były bardzo, bardzo mocne. To wtedy występował kolor czerwony. No cóż, tym razem wystąpiło czerwone, chociaż wcale ta burza słoneczna i ten wyrzut, który tam był tych cząsteczek, wcale nie był aż taki duży w porównaniu do innych, które były kiedyś. Mianowicie każda warstwa na naszej planecie ma swój odpowiedni kolor, jaki tam wydaje się wtedy w tej zorzy polarnej. No i ci ludzie się wszyscy tak cieszą, że ładne zdjęcia podziwiają, jeden drugiego prześciguje swoimi zdjęciami, jednak tak naprawdę to nie ma zbytnio powodu, żeby tu się z tego cieszyć, że coś takiego występuje, ponieważ to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że nasze pole magnetyczne Ziemi słabnie i to bardzo mocno słabnie. Ponieważ kiedy występowały zorze polarne i ich kolor był zielony i tak dalej, to była gdzieś wysokość tak plus minus koło 200 km prawie, czyli bardzo, bardzo wysoko. W momencie, kiedy teraz mamy już czerwone zorze, oznacza to, że one już się dzieją gdzieś na wysokości około 90 km. To jest połowa. Wtedy z tymi cząsteczkami, które lecą z tymi wiatrami z tego słońca, reaguje tlen i azot i stąd właśnie po prostu robi się czerwona zorza tutaj. No, jak wiemy, w naturze kolor czerwony jest kolorem takim ostrzegającym, żebyś uważał. No i tutaj również podobnie niestety jest z tym wszystkim, ponieważ schodzi to coraz niżej i oznacza to, że jeżeli teraz one już są na wysokości 90 km, tak plus minus, to oznacza, że tam u góry już nie ma wcale żadnej ochrony. Czyli nasze pole magnetyczne Ziemi po prostu coraz to bardziej słabnie. Dlaczego słabnie? Ponieważ powolutku zmieniają się tam te bieguny. To się tam dzieje bardzo, bardzo powoli i to jest zjawisko, które występuje normalnie co ileś tam tysięcy lat. No i my żyjemy w tych czasach, gdzie to już powinno nastąpić praktycznie i to się też powolutku dzieje. Stąd też topią się te wszystkie lody, tam gdzie się topią, tylko że większość ludzi rządzących po prostu wykorzystuje to troszeczkę inaczej. Najpierw mówiło się to, że to globalne ocieplenie, teraz mówi się, że to wędrówka klimatu. No i tak po prostu się to tłumaczy ludziom i wprowadza się dzięki temu coraz to bardziej dziwne podatki przeróżne za to, że zanieczyszczamy środowisko i tak dalej i coraz to większe wymyślają, prześcigują się tymi pomysłami na lewo i na prawo, ponieważ to wiadomo, to jest zawsze jakaś dodatkowa kasa w imię po prostu, żeby chronić planetę i tak dalej, i tak dalej. Tylko jak się chroni tę planetę za te pieniądze, to ja jeszcze bym chciał wiedzieć, jak się to robi. Bo samochody elektryczne na pewno nie są rozwiązaniem tego. W porównaniu u nas, w naszym kraju na przykład, popatrząc na to, my nie mamy takich dużych źródeł energii odnawialnej i tak dalej, więc ładując samochód elektryczny tutaj po prostu teraz sobie z gniazdka, czy z jakichś tych i tak dalej, gdzie ten prąd jest wytworzony przez węgiel, to mamy emisję gdzieś około 200 gram dwutlenku węgla na jeden przejechany kilometr, gdzie diesel, samochód taki, robi go około 130 gram tej emisji.
Więc w tym momencie nawet taki starszy diesel jest mniej szkodliwy dla klimatu niż taki elektryczny samochód, ponieważ są straty prądu, to wie każdy elektryk, że przy ładowaniu i tak dalej zawsze są jakieś straty prądu i nie ma zmiłuj, żeby nie było, bo zawsze tak po prostu jest. No cóż, tak się to mniej więcej robi, że już nawet nie powiem o szkodliwości tych akumulatorów, produkcji, później utylizacji tego i tak dalej, to już nawet nie chcę się w ten temat wypowiadać, ponieważ no to po prostu głowa mała. Ale co, próbuje się nas uchronić przed czymś, co i tak nastąpi. Nastąpi, ponieważ to jest normalne i to się dzieje zawsze. Co ileś tam tysięcy lat zawsze się robi taki ten, że się to zmienia. I tutaj dowody już na to są, jak najbardziej dowody na to są, ponieważ już dawno, nie chcę się pomylić, ale w 1960 albo 80 roku już odkryto piramidy na Antarktydzie. Tak, pojawiły się tam pierwsze piramidy, które ktoś tam zauważył. Jeszcze wtedy tego nie badano i tak dalej, i tak dalej. Jednak teraz już troszeczkę tam to dalej wszystko zaszło, no i okazuje się, że są rzeczywiście piramidy na Antarktydzie są. I żeby tego było mało, to są większe niż od tych, które są w Egipcie. Dużo większe. Także tam jeszcze bardziej ktoś się mocniej postarał. I żeby było jeszcze bardziej śmiesznie, są o wiele, wiele starsze niż te w Egipcie. O wiele starsze. Nie troszeczkę. Bardzo dużo starsze. Teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, to też niedawno znaleziono ogromne, ale to ogromne miasta pod wodą właśnie tam na Antarktydzie, które zostały zalane, zatopione i tak dalej, i tak dalej. Ogromne miasta tam są znalezione. I są to miasta, które były wysoko rozwinięte, ponieważ miały swoje ogrzewanie, miały klimatyzację, nie taką klimatyzację jak my dzisiaj znamy, że tam elektrycznie się włącza i tak dalej, miały oświetlenie i tak dalej. Także było widać, że również tam bardzo rozwinięta kultura wcześniej mieszkała i te miasta zbudowały. I to były potężne miasta, one po prostu pod wodą są zatopione. W stanie takim dość dobrym jeszcze, także no całkiem fajnie. Więc skoro by tam zawsze był lód, już od samego początku ziemi i tak dalej, to kto zbudowałby tam piramidy w takim mrozie, w takim zimnie, gdzie tam przecież takie temperatury na minusie wysokie były? Kto by tam budował teraz piramidy? Kto by tam budował miasta? Jeszcze te miasta pod wodą by je budował. No to co? Mieli sprzęt nurkowniczy i łodzie podwodne i tak dalej, że to tam budowali. No oczywiście nie. Antarktyda kiedyś była właśnie tak jak u nas Europa. Ciepła, normalnie, wszystko ładnie, pięknie. Słoneczko świeciło i wszystko było super pięknie. Jednak przez to właśnie, że się te bieguny zmieniają miejscami i tak dalej, one sobie wyszukują nowe miejsca, no to wiadomo, że tam się to kiedyś po prostu wszystko zamroziło. No, teraz to też idzie, ponieważ według niektórych obliczeń jeden z biegunów ma być gdzieś tak w Europie się ma ułożyć, także no, będzie prawdopodobnie w Europie teraz bardzo zimno i no cóż. Także tak jak mówię wam cały czas, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, bardzo ciekawe rzeczy. Już nie wspominam o tym, że jeszcze się mówi, że są mury lodowe wokół i gdy się je przekroczy, to tam jeszcze całkiem inne ciekawe rzeczy są, ale tego tematu na razie nie będziemy poruszać, ponieważ no, to już jest taki bardzo mocny temat i tak dalej, który no mocno już uderza we wszystko praktycznie, co wiemy. Zresztą te miasta i te piramidy już burzą te wszystkie teorie i tak dalej, ponieważ już się mówi, no trzeba będzie historię spisać na nowo, bo okazuje się, że żyła jeszcze jedna jakaś cywilizacja nieznana, która była bardzo mocno rozwinięta, że tam to wszystko na Antarktydzie pobudowała, o której się praktycznie nikt nic nie wie. Chociaż z drugiej strony, co ciekawe, gdzieś w XV wieku na mapach była Antarktyda, a później zniknęła z tych map i później nagle ją znowu odkryto. Że o, jest Antarktyda, ale wcześniej była na mapach już bardzo dawno temu. W takich bardzo starych mapach ona była. Ona była namalowana. Czy już była. A później wyparowała z tych map, a później znowu ją na nowo odkryto. Rozumiecie? Także no, jak coś mogło być, znikło i później jeszcze raz to odkryto.
no tak coś się to za bardzo kupy nie trzyma. I te stare mapy przedstawiały jeszcze dużo więcej kontynentów, ale to już tak mówię, to już właśnie. Zostawmy to sobie na razie tak na boczku. Nie będziemy jeszcze w to wchodzić, może kiedyś. Zobaczymy. Na razie zostawmy to na boku, ponieważ no to mogłoby naprawdę zaorać niektórym głowę. Także, no cóż, cieszmy się po prostu każdym dniem. Bądźmy szczęśliwi, uśmiechnięci i korzystajmy z życia i z tego świata, póki go znamy takim, jaki jest. Pomimo, że nie jest najlepszy, bo wiele można by było na plus zmienić, ale to też dużo zależy od ciemnoty ludzkiej wokół, ponieważ no, od tego zresztą bardzo dużo nawet zależy. Także miłego dzionka wam życzę. Tyle na dziś. Trzymajcie się.